dzisiejszym odcinku nie tylko pokażę Wam linię autobusową LR0, ale też fajne miejsce na jednodniowy wypad, gdzie można smacznie zjeść, oraz przy okazji tej jaskini opowiem o zawiłościach języka polskiego. Idę po moście na Wiśle, za mną jest zamek na Wawelu, a za chwilę wsiądę w autobus. W i na to dzisiaj bardzo ważne rzeczy, ale opowiem też, co się będzie działo komunikacyjnie już za chwilę. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki, Historie, Podróże, a dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawą linię rekreacyjną oraz poznamy troszkę historii. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Czas start! Ale niestety autobus pierwszy, którym mieliśmy jechać, właśnie nam ucieka. Cóż, trzeba będzie czekać 35 minut na kolejny. No i słuchajcie, przyszliśmy sobie tutaj na pętlę, przystanek wcześniej, dlatego że chwilę mamy do odjazdu. Autobusu jeszcze się nie pojawił i za chwilę, jak tylko wsiądziemy, pokażę Wam trasę i kiedy jeździ ten autobus, to Wam też za chwilę opowiem. No idź. Kolejny rok z rzędu w okresie wiosenno-letnim startują w Krakowie linie rekreacyjne. Przynajmniej na razie jedna, LR0 do Ojcowa. Jak już widzieliście, początek jest jej dosłownie po drugiej stronie Wisły, blisko Wawelu. Linia kursuje w soboty i święta. Jeśli będzie założenie takie jak rok wcześniej, to również pojedzie w inne słoneczne dni. Warto dodać, że autobus jest w formie przyspieszonej. Przejazd trwa około godziny i nie zatrzymuje się on na wszystkich przystankach. Tutaj po ruszeniu na rondzie grunwaldzkim co prawda staje aż na dwóch z nich, ale dalej tylko zatrzymuje się na tych najważniejszych, na przykład obok Jubilata, Muzeum Narodowego czy Bronowice SKA. Zresztą możecie sobie zapauzować ten rozkład jazdy i spojrzeć, na których przystankach się zatrzymuje. Tymczasem z samego autobusu mamy na starcie super widok na Wawel. Jak widzicie, flota autobusowa pozwala przewozić wózki dziecięce czy osoby niepełnosprawne na wózkach. Dodajmy, że nie zawsze, ale zazwyczaj, jak choćby w tym przypadku, biletomat w autobusie pozwala tylko na zakup kartą, odwrotnie niż w wielu krakowskich tramwajach, gdzie jest tylko możliwość płatności bilonem. Teraz najważniejsze pytanie, ile to kosztuje? Cena za bilet jednoprzejazdowy, strefa 1 i strefa 2 normalny to 6 zł, a więc w obydwie strony koszt to 12 zł. Na pewno ilość ograniczonych przystanków jest też spowodowana paroma miejscami, gdzie autobus musi solidnie spowolnić na drodze. Chociażby tutaj w Modlnicy, gdzie droga zwęża się, a ruch nie maleje, bo właśnie wjeżdżamy na tak zwaną trasę olkuską, czyli drogę krajową numer 94, która dla bardzo wielu osób potrafi być codziennym utrapieniem. Stanowi ona zresztą alternatywę do płatnej autostrady A4, a zwłaszcza nocą tracimy na niej niewiele więcej czasu niż na drodze, za którą trzeba teraz sowicie zapłacić. Uwierzcie mi, znam to z autopsji. My wybraliśmy się linią autobusową w pierwszy dzień jej funkcjonowania w tym roku, ale jak jeszcze w kierunku Ojcowskiego Parku Narodowego zainteresowanie było takie sobie, tak już w drodze powrotnej, podczas której nie kręciłem materiału, autobus był dopchany po brzegi. Dlaczego tak się dzieje? Na pewno częstotliwość kursów, ale również autobus zbiera turystów z innych dolinek krakowskich, jak na przykład Dolina Będkowska. Kiedyś będzie trzeba o tym coś więcej nagrać.
No. Wysiadamy? Tak. No weź, nie żałuj. Tak, tu wysiadamy. Marcin, idziemy tylko po prostych ścieżkach, bo jak widzisz jest niebezpieczeństwo. Do mnie czy do kamely, bo ja nie wiem, czy to... Do ciebie mówię, ale puszczę to w sieci. Oczywiście autobusem możecie zjechać tutaj w dół, ale my wybraliśmy opcję zejścia sobie ścieżką. Jest w miarę spoko pogoda, także idziemy powolutku w kierunku właśnie miejsca docelowego. O, jedzie autobus, o widzisz, RR0. Ale patrz, ale można też jeszcze rowery wziąć. Marcin, i my tu skręcamy na te schodki. Tam, nie? Tak. Zabrzmi to może dziwnie, ale nawet publiczna toaleta jest tutaj w urokliwym miejscu. Zatrzymujemy się przy stawach, gdzie jest hodowany certyfikowany pstrąg ojcowski. Kolejka do kasy długa, ale stajemy. Ja zapłaciłem za pstrąga 34 zł, plus dodatki ekstra kosztują, ale warto. Agnieszka, nie zapłaciłaś za reklamę, ale rekomenduję. Ruszamy dalej w górę, wybierając szlak o kolorze czarnym. Już chyba widzicie, dokąd zmierzamy. Specjalnie dla Was wspinamy się tutaj w górę w kierunku Groty Łokietka, dlatego mam nadzieję, że nagrodzicie ten film jakimś lajkiem. Oczywiście możecie skomentować, a my dalej ciśniemy w górę. Aha, jak chcecie więcej takich wycieczek, to śmiało możecie mnie też donatować. Wszystkie linki macie na dole w opisie filmu oczywiście. A ja odwracam już się, żeby Wam pokazać, jak tu jest pięknie. Co, wspinamy się dalej. Słuchajcie, nie ma lekko, nie ma lekko, ale damy radę, bo musimy. Dobitnie ubrałem buty takie nie najlepsze, no. Ślizga się trochę. Ani nie jest tu ślisko, ani nie jest mokro, ani nie ma... No na szczęście, nie? Na szczęście, my jesteśmy już prawie pod Grotą Łokietka i za chwilę Wam wytłumaczę, po co Was tu prowadziłem. Zanim przejdziemy dalej, w Niemczech, ale na Litwie, w Czechach, ale na Węgrzech, by nie zwariować i zrozumieć, skupmy się na własnym poletku, ale po kolei. Na starcie, wracając do Ojcowskiego Parku Narodowego, wejście do jaskini czy też Groty Łokietka to koszt 26 zł za bilet normalny i połowa z tego za ulgowy. Po obiekcie idziemy w zorganizowanej grupie prowadzonej tutaj akurat przez panią przewodnik. Już na wejściu dowiadujemy się, że według legendy w czasie rozbicia dzielnicowego przyszłego króla ukryto w jaskini, spuszczając na linach, by nie uszkodzić pajęczyny na wejściu, która uchroniła jego życie. Oczywiście to legenda, ale faktem jest, że Władysław Łokietek dokonał zjednoczenia Polski. Początkowo były to dwa rejony, Małopolska i Wielkopolska. Teraz skupcie się, W i na. W Wielkopolsce była oficjalna pierwsza stolica Polski Gniezno, a w Małopolsce druga Kraków. Teraz pewnie wielu z Was ta dawna mapa nie będzie się pokrywać ze stanem obecnym, w takim razie czas nałożyć mapę administracyjną współczesnej Polski. Jak widzimy, Małopolska kiedyś stanowiła obecne tereny województwa świętokrzyskiego i część lubelskiego oraz podkarpackiego, a nawet województwa mazowieckiego. Za to do Wielkopolski należało m.in. część województwa lubuskiego czy kujawsko-pomorskiego. W czasie dalszych dziejów Polski inne części były sukcesywnie dodawane, albo później w wyniku wojen znikały z terenu Polski.
Odbicie ma to w nazwach według mojego toku śledztwa i jak je wymawiamy. Już wspomniałem w Małopolsce, w Wielkopolsce, ale już na Pomorzu, na Kujawach, na Mazurach, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu czy też na Śląsku. W części Małopolski mamy tu też wyjątek, na Sądecczyźnie. Stąd też inne kraje, które były częścią korony Polski lub jakiejś formy Unii, do dzisiaj się określa jako na. Powiedzmy też to wprost. Stwierdzenie w Ukrainie to zresztą poniekąd wywyższenie i uszanowanie niepodległości, suwerenności państwa ukraińskiego, a forma na Ukrainie stanowi historyczną informację, że tutaj sięgały kiedyś wpływy Rzeczypospolitej Polskiej. To już wszystko wiecie, a my zmierzamy jeszcze tutaj z Marcinem w kierunku Bramy Krakowskiej. To będzie na dobre zakończenie, nie Marcin? To nie tak. Ale popatrz jakie fajne, patrz jakby okno, patrz jakby tutaj jak okno. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka, może i komentarza, jak się Wam podobało. To też możecie zasubskrybować mój kanał, jak jeszcze tego nie robicie, kliknąć dzwoneczek i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!